Cześć, witam Was moi drodzy widzowie kanału Brunonson Live Mode On. Tak spektakularnego upadku komunizmu chyba nie było w żadnym kraju tzw. bloku wschodniego. 25 grudnia 1989 roku cały świat zobaczył na własne oczy w telewizji koniec, dosłowny koniec dyktatury Nicolae Ceausescu, ówczesnego prezydenta Rumunii. A to jest jego spuścizna, czyli obraz megalomanii i gigantomanii dyktatora. Dziś jestem w Bukareszcie, stolicy Rumunii, i mam zamiar przekonać się, jak wygląda stolica, jak wygląda to miasto 35 lat później. Zapraszam na film. To moja druga wizyta w Rumunii. Niedawno miałem okazję odwiedzić Cluj-Napokę w Transylwanii i spodobało mi się na tyle, że postanowiłem przyjechać do stolicy. Zwłaszcza, że słyszałem o niej zarówno dużo dobrego, jak i złego. Jedni mówili bowiem, że to Paryż Wschodu, a inni, że raczej wschód Paryża. W tej sytuacji muszę ocenić to sam. Pierwsze kroki kieruję oczywiście na tak zwane Stare Miasto. Wreszcie znalazłem jakąś informację po angielsku, bo są tutaj różne takie stędy, gdzie jest coś napisane, ale to jest po rumuńsku, a tutaj przynajmniej jest taka mapka, chociaż nie jest zaznaczone, gdzie ja jestem, więc nie wiem, czy jestem tu, czy tu, ale przynajmniej są wypisane te główne atrakcje Starego Miasta. Ono nie jest takie duże, jak mi się wydawało, i postaram się obejrzeć przynajmniej kilka z tych atrakcji, które są tutaj wymienione. Myślę, że po prostu trzeba będzie pochodzić po centrum tutaj tego Starego Miasta i pooglądać budynki, budynki i te atrakcje. Bukareszt de facto nie ma starówki w naszym rozumieniu, takiej jak na przykład w Krakowie czy w Pradze. To po prostu niewielka dzielnica z paroma ulicami zamienionymi na deptaki, z XIX-wiecznymi i XX-wiecznymi kamienicami. Jest to teraz centrum życia kulturalnego i towarzyskiego stolicy. Szukam sławnego żółtego pasażu i właściwie gdybym nie wiedział, gdzie on się znajduje, dokładnie w którym miejscu, czyli tutaj, to bym przeoczył po prostu zwykłą bramę i poszedłbym dalej. Ale w związku z tym, że wiem, że to jest to miejsce, to muszę się teraz cofnąć, żeby Wam ten pasaż od środka pokazać. Pasaż bardzo ładny i bardzo żółty. No i okazało się, że wszedłem oczywiście od drugiej strony, bo frontowe wejście wygląda zupełnie inaczej, wygląda o wiele lepiej. Także wchodźcie z przodu, a nie z tyłu, ale złota myśl mi się tutaj urodziła. Czytałem taki artykuł niedawno przed przyjazdem, że jedziesz do Bukaresztu, to jest Paryż Wschodu i zakochasz się momentalnie w tym mieście. No ja przyjechałem do Bukaresztu i powiem szczerze, że jestem rozdarty, bo z jednej strony
Mamy piękne secesyjne budynki, a moje rozdarcie polega na tym, że z drugiej strony mamy okropnie zaniedbane, też bardzo ładne secesyjne budynki. A poza tym taki wszędzie panujący nieład i tumiwisizm, który jest taki trochę niefajny. Dlatego jeszcze muszę trochę chyba pochodzić i się odnaleźć w tym mieście, bo póki co moje wrażenia są takie średnie. No mówię, jestem rozdarty, spróbuję się zewrzeć, spiąć, żeby nie być rozdartym i żeby to miasto mi się bardziej podobało. Także Bukareszt moimi oczami wygląda właśnie tak. Bądźmy jednak obiektywni. Niezaprzeczalnie Bukareszt ma ciekawą eklektyczną architekturę z różnych okresów i wpływów. Choć wiele oryginalnych budynków nie przetrwało, to wciąż można zobaczyć sporo historycznej zabudowy, która otoczona jest szczególną opieką władz poszczególnych dzielnic. W mieście można zobaczyć zarówno elementy neoklasycyzmu, jak i socrealizmu, a także wiele nowoczesnych budynków. W najokazalszych z nich mieszczą się obecnie rozmaite muzea, galerie oraz uniwersytety. Wszyscy się zachwycają architekturą Bukaresztu. Owszem, jest tutaj dużo bardzo ładnych, ładnie też zachowanych, odrestaurowanych budynków secesyjnych, ale jest też mnóstwo takich po prostu okropnych, zapyziałych, starych budynków. Teraz jestem akurat w miejscu, gdzie jest piękny budynek uniwersytetu, Muzeum Narodowe, pomniki itd., ale obok, tam w głębi, tutaj w głębi są te budynki takie, powiedzmy sobie, średnio ładne. I powiem tak, w miejscach, w których byłem, na przykład w Prysztinie, gdzie wszystko jest brzydkie, to przez tą brzydotę to nawet jest ładne. A jak tu jest taki miks, że ładne, brzydkie, ładne, brzydkie, ładne, brzydkie, to jakoś tak mi to, nie wiem, nie pasuje, bo jest właśnie zestawione jedno z drugim i ten kontrast widać gołym okiem. Ja nie jestem jakimś koneserem pięknie, super wypielęgnowanych miejsc, ale chcę, żeby te miejsca czy te miasta miały po prostu charakter. A tutaj póki co jeszcze tego nie znalazłem, więc może odnajdę jeszcze w trakcie mojej wizyty. Jednym z miejsc, które zdecydowanie mają charakter, jest niewątpliwie perła architektoniczna i kulturalna Bukaresztu, Ateneul Roman, czyli Ateneum Rumuńskie, otwarte w 1888 roku. Jest najbardziej prestiżową salą koncertową w mieście i jednym z jego głównych zabytków, będąc równocześnie symbolem narodowym. Przed budynkiem Ateneul Roman panuje dosyć spore zamieszanie, ponieważ z tego, co się zorientowałem, jest chyba zakończenie roku akademickiego i studenci pozują, robią sobie zdjęcia, to jest totalna rewia mody i nawet takie są quasi-profesjonalne, tutaj, studia fotograficzne. No ale musicie przyznać, tło jest całkiem zacne, więc wcale im się nie dziwię. Niech się chłopaki, dziewczyny bawią dobrze, bo pewnie po zakończeniu roku to im się na pewno należy. Bukareszt to jest duże miasto. Jak na duże miasto przystało, mamy tutaj duże place. Jednym z nich jest właśnie
plac uniwersytecki. Po tej stronie mamy budynek uniwersytetu. Teraz fasada jest w remoncie. Po drugiej stronie mamy, no trochę teraz mniej, ale przed chwilą jeszcze było więcej studentów, jak na miejsce uniwersyteckie przystało. Tutaj dookoła jeszcze taka zabudowa, powiedzmy, secesyjna, czyli taka półokrągłe budynki z wieżyczkami u góry. Co chciałem powiedzieć? Tu wiele budynków jest w remoncie. Co drugi budynek jest zasłonięty. To jest albo kwestia tego, że przyszły pieniądze i się remontuje, albo że tam się nic nie dzieje. Ale plusem jest to, że się remontuje i myślę, że za parę lat to będzie wyglądało całkiem nieźle. Więc jeżeli macie ochotę przyjechać teraz, to nastawcie się na to, że jest sporo utrudnień. Jeżeli chcecie poczekać i przyjechać za parę lat, to naprawdę tutaj będzie super. Dzielnica Lipskani, leżąca w samym sercu miasta, była kiedyś najważniejszą ulicą handlową. Obecnie jest to gwarny i ruchliwy kwartał przeznaczony głównie dla turystów, z wieloma odrestaurowanymi budynkami, pełnymi barów, kawiarni i restauracji. Jest przyjemnie, ale ja rozglądam się w poszukiwaniu bardziej autentycznych miejsc, które może gdzieś są tu ukryte. I takie miejsca właśnie lubię. Centrum miasta, Stare Miasto i kompletnie opustoszały pasaż. Nie wiem, kiedy te sklepy się otwierają, ale no teraz wygląda naprawdę oryginalnie i fajnie. Więc szukam takich oryginalnych miejsc. No i wracam na główną ulicę Starego Miasta, która, powiem szczerze, jest średnia, bo są same knajpy i te budynki takie w różnym stylu, miszmasz. No i oczywiście naciągacze turystyczni do knajp. A teraz przechodzę właśnie koło restauracji, która jest polecana w przewodnikach, przez informację turystyczną i przez różnych znajomych. Nazywa się Kuru Kubere. To jest właśnie ten wielki tutaj ogródek. W środku jest ogromna sala i ta restauracja serwuje kuchnię lokalną. O, taką jak tutaj na obrazkach. Kuchnię lokalną. Sprawdziłem tę restaurację, bo oczywiście jeżeli coś jest bardzo polecane, to ja automatycznie nabieram podejrzeń. No, ceny są dosyć wysokie moim zdaniem. Jedzenie takie sobie, przynajmniej tak wyglądało w karcie. Natomiast jeżeli chcecie spróbować czegoś lokalnego, to oczywiście możecie się wybrać do Kuru Kubere, która znajduje się na Starym Mieście, właściwie tutaj w centrum, między innymi knajpkami. A tu mamy właśnie przykład tego, o czym mówiłem. Ładny, brzydki, ładny budynek. I tak na zmianę. A ten pomnik kto poznaje? No jest to nic innego jak sławna wilczyca rzymska. To jest właśnie prezent od miasta Rzym dla miasta Bukareszt. W świetle zachodzącego słońca wszystko wydaje się ładniejsze i bardziej eleganckie. Warto spoglądać więc w górę. Niektóre kamienice prezentują się naprawdę dostojnie, zwłaszcza te z bogatą ornamentyką i jest ich całkiem sporo. Czasem faktycznie można porównać je do Paryża czy Wiednia i wyobrazić sobie, jak Bukareszt wyglądał dawniej, zanim brutalnie do miasta wkroczył komunizm i zmienił je na zawsze. Istnieją jednak miejsca, które oparły się historii i właśnie znalazłem jedno z nich. To wschodnio-prawosławny kościół i klasztor dla mniszek Stavropoleos pod wezwaniem archaniołów Michała i Gabriela. Nazwa pochodzi od greckiego słowa Stavropolis, czyli miasto krzyża. Jest to prawdziwa oaza spokoju w otaczającym zgiełku centrum miasta. Bukareszt ma również rzekę. Rzeka się nazywa Dymbowica i moim zdaniem jest zupełnie niewykorzystana.
po obu stronach tej rzeki, tego koryta, jest po prostu ulica i w jedną i w drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery chyba nawet pasy samochodów. Tutaj jest jakiś tylko chodnik, z którego widzę, że niewiele osób korzysta. Niewykorzystane miejsce, przepraszam, wróć. Wykorzystana w jednym miejscu. Zresztą nawet nie wiem, jak oni przecięli rzekę na pół i w jednym miejscu postawili te sławne fontanny na Placu Wolności. Natomiast jeśli chodzi o samochody, no słyszycie ten hałas. Bukareszt to jest miasto samochodów. Absolutnie ulice, wszystkie są zapchane. Pierwszeństwo mają samochody, nie rowery, nie piesi. Spóźnisz się pół sekundy na zielonym świetle, to już trąbią. Słyszałem tutaj w ciągu tych 2 dni, które jestem, mnóstwo już awantur. Nawet raz ktoś mnie zwymyślał, chyba za to, że przeszedłem dosłownie, spóźniłem się na zielonym świetle chwilkę i już było wielkie niezadowolenie. Także jeszcze pod tym względem jest dużo do zrobienia. Tu jest po prostu mnóstwo samochodów, mnóstwo i przez to miasto jest bardzo głośne. O jeździe muszę Wam powiedzieć jeszcze to, że wziąłem taksówkę z lotniska, ponieważ była ulewa, była jakaś awaria pociągów i one nie jeździły. Czekałem godzinę. W końcu zdecydowałem się wziąć taksówkę. Jedziemy taksówką w ulewie, 150 na godzinę. 2 razy wpadliśmy w poślizg. Ja miałem duszę na ramieniu, a kierowca totalnie wyluzowany, więc to jest chyba styl rumuński, styl jazdy, a ja muszę tylko powiedzieć, że była jazda. Podążając za ruchem samochodowym, trafiam na Plac Wolności, aby zobaczyć sławne fontanny. Podobno właśnie w tym miejscu rzeka została przecięta na pół, by w centrum miasta udostępnić miejsce na ten gigantyczny, rozciągający się na długości prawie 1,5 km wzdłuż głównego bulwaru kompleks fontan. Projekt został zrealizowany z okazji 100. rocznicy zjednoczenia kraju w 1918 roku, a same fontanny, pokryte szklanymi mozaikami i wzorami herbów królów Rumunii, stały się symbolem miasta i główną jego atrakcją turystyczną. Pomimo, że po zmroku oferują widowisko multimedialne w stylu światło i dźwięk, to muszę przyznać, że w naturalnym świetle zachodzącego słońca prezentują się równie wspaniale, a szum wody jest idealną przeciwwagą dla odgłosów ruchu ulicznego. Warto spędzić tu dłuższą chwilę. Oto Plac Wolności, Piazza Uniti, właściwie to jest Plac Wolności, a tutaj jest ta sławna wielka fontanna, która jest centralnym punktem tego placu i centralnym punktem tej wielkiej, długiej ulicy przecinającej miasto, osi miasta, gdzie u góry na samym końcu znajduje się ten największy w Europie, a może i nawet na świecie pałac prezydencki, obraz gigantomanii i megalomanii ówczesnego prezydenta Nicolae Ceausescu, który chciał podkreślić swoją wielkość, zrównał z ziemią pół miasta, wysiedził tysiące ludzi po to tylko, żeby zbudować nową praktycznie dzielnicę dla notabli partyjnych i pałac dla siebie. A dzisiaj mam takie szczęście, że trafiłem chyba na maraton, bo zobaczcie, ile ludzi biega, chodzi i po prostu to jest niekończący się tłum. A ja zmierzam do Pałacu Prezydenckiego. Wbiłem się w tłum i zostałem częścią maratonu, mimo że do niego nie należę i nie biegnę, ale tutaj właściwie już wszyscy sobie spacerują. Dzieci, dorośli i właściwie zrobiła się z tego taka rodzinna impreza bardziej niż maraton, bo chyba to już jest końcówka tego peletonu. Jestem właśnie na placu przed parlamentem. Teraz to jest taki wielki parking, praktycznie nic tutaj innego nie ma, ale co jest ciekawe, te budynki tutaj dookoła to jest większa koncepcja, która powstała za czasów Ceausescu. Od pałacu przez ten plac i w dół całą tą długą ulicą poprzez Plac Wolności z tymi wielkimi fontannami. To miała być nowa dzielnica dla notabli i nowa dzielnica rządowa. W związku z tym Ceausescu wymyślił sobie to tak, że
wykosi pół miasta i zbuduje je od nowa, mówiąc najkrócej. Czyli niestety hektary miasta zostały zrównane z ziemią, tysiące ludzi zostały wysiedlone po to tylko, żeby te tutaj piękne budynki, które już nie są piękne, ale teraz są drogie, bo są powiedzmy w cenie luksusowe i ten gigantyczny, po prostu największy w Europie, a może i nawet na świecie pałac, i to w tym dosłownym sensie pałac prezydencki, to miało być nowe miasto, wielkie, nowoczesne i po prostu takie, którego wszyscy będą zazdrościć. Czy to się udało? To trzeba ocenić już samemu, bo ciężko powiedzieć to teraz z perspektywy czasu, bo teraz już wszystko wygląda trochę inaczej. Natomiast nadal moim zdaniem jednak to robi wrażenie. Czy pozytywne? Nie wiem, ale daje do myślenia na pewno. Udało mi się wejść na dziedziniec pałacu i on jest po prostu przeogromny. Ja czytałem, że jest wielki, ale nie zdawałem sobie sprawy, że to jest po prostu taka gigantyczna budowla, ale to wszystko tutaj to jest tylko jedna część, to jest jedno skrzydło. To się jeszcze ciągnie w drugą stronę, w tył, w przód, w każdym kierunku, bo on jest zbudowany na bazie kwadratu, więc to jest tylko jedno skrzydło, a jeszcze cały środek, ogrody i tak dalej. To jest naprawdę coś niesamowitego, jak można było wymyślić tak wielki budynek. No, jeżeli ktoś ma takie, czy miał takie ego, no to albo nie miał, no to w takim razie musiał pokazać, że je ma w ten sposób. Jestem w holu głównym, w którym można kupić bilety. I teraz ważna informacja dla tych, którzy chcieliby odwiedzić pałac. Tam jest kasa biletowa i w tej kasie biletowej odbiera się bilety na wcześniej zarezerwowane godziny. Rezerwacji można dokonać dzwoniąc lub wysyłając e-maila na podany adres. To jest podane na stronie internetowej, także można sobie to znaleźć. Minimum z jednodniowym wyprzedzeniem, ponieważ w dniu, kiedy się tu przyjdzie, już nie ma z reguły możliwości zakupienia biletu. Widziałem przed chwilą też możliwość bez rezerwacji, ale już była karteczka, że bilety są wyprzedane, więc pewnie trzeba przyjść wcześniej rano, żeby cokolwiek jeszcze dostać, chociaż pewnie nie ma gwarancji. Więc bilety trzeba rezerwować telefonicznie lub e-mailowo. Nie ma możliwości kupienia online, to jest trochę takie dziwne, no ale okej. Natomiast tutaj jest taka wystawa jeszcze w głównym holu, która jest darmowa. Można sobie obejrzeć, tak jak ja w przypadku, kiedy się nie da wejść, bo oczywiście zapomniałem zrobić rezerwację i nie zobaczę tym razem wnętrz. Może kiedyś jeszcze będzie okazja. Także pamiętajcie, trzeba to zrobić wcześniej. Podsumowując, podam tylko kilka liczb, żeby zobrazować skalę tego projektu. Budowa, która rozpoczęła się w 1983 roku pod nadzorem 700 architektów i 20 000 robotników, wymagała rozbiórki około 7 km² centrum Starego Miasta i przesiedlenia około 40 000 ludzi. Całkowita powierzchnia pałacu to 830 000 m², a budynek posiada 20 kondygnacji, w tym 8 podziemnych i około 1100 pomieszczeń. Zużyto 1 000 m² marmuru, 3,5 tysiąca ton kryształu do 480 żyrandoli, 700 000 ton stali i brązu do monumentalnych drzwi i okien oraz 900 000 m3 drewna do drewnianych posadzek i parkietów. Budowę pałacu ukończono dopiero w 1997 roku i jest to jeden z największych budynków na świecie, a jego koszt budowy wyniósł 3 miliardy euro. W poszukiwaniu innych ciekawych miejsc wybieram się poza centrum. Najczęściej właśnie te położone dalej od wypielęgnowanego centrum na pokaz są bardziej autentyczne i jak się okazuje, znajduję tu całkiem sporo ciekawych i nawet zaskakujących rzeczy do obejrzenia. W Bukareszcie poza centrum jest rozsianych sporo bardzo ładnych budynków, takich wielkich willi, pałacy, można wręcz powiedzieć, które są zamienione na muzea. Jednym z nich jest właśnie ten pałac, ten budynek, to jest Muzeum Wsi i Rolnictwa. Natomiast po drugiej stronie jest kolejny pałac, w którym się umiejscowił zakład Instytut Geologii. Oba te muzea, te pałace można oczywiście zwiedzać. Jeśli chcecie poczuć się jak w Jurassic Park, to jest świetna okazja, bo nawet prawie na żywo tutaj można spotkać dinozaury. Tu mamy jednego, a tutaj
po drugiej stronie, no chłopak się po prostu rusza jak za dawnych czasów. A dlaczego? Ponieważ mamy wystawę Jurassic World tutaj właśnie w Instytucie Geologicznym. Kilka ulic dalej trafiam pod Łuk Triumfalny. To trzeci z kolei łuk wybudowany w tym samym miejscu i ten akurat pochodzi z 1936 roku. Ma 27 metrów wysokości i poświęcony jest wszystkim żołnierzom walczącym w barwach Rumunii, a podobieństwo do Łuku Triumfalnego w Paryżu symbolizuje również przyjaźń rumuńsko-francuską. Wracam do centrum i po drodze zupełnie nieświadomie wybieram jedną z ładniejszych alej w mieście, wokół której mam okazję podziwiać naprawdę ładne przykłady eklektycznej architektury. Mam też wrażenie, że i atmosfera panuje tu jakaś inna. Jestem na ulicy, która się nazywa Cala Victoriei i na tej ulicy, która dzisiaj fajnie, bo jest częściowo zamknięta dla samochodów i wreszcie można troszeczkę w ciszy pospacerować, na tej ulicy mieści się całkiem sporo bardzo ładnych, starych, dobrze zachowanych budynków. Jednym z nich jest taki pałac tutaj, to jest teraz Muzeum Sztuki. Taki pałac, ale to jest jeden z wielu na tej ulicy. Widać, że ona jest taka bardziej reprezentacyjna, chociaż niestety z drugiej strony jest coś takiego, więc brzydkie, ładne, tak na zmianę, jak w całym mieście. Natomiast tutaj, na tej ulicy, jednak przeważają te ładne, stare, secesyjne budynki, pałace i dzisiaj, zwłaszcza, że część tej ulicy jest zamknięta dla ruchu kołowego, można sobie w ciszy i spokoju pospacerować i podziwiać te ładne budynki. Tutaj akurat, o, tu Wam jeszcze pokażę. Jest bardzo ładny pałac. Rzeźby. Właśnie, trzeba zaglądać za te bramy, bo na pewno znajdzie się coś ładnego. Coś ładnego wreszcie. Ludzie sobie siedzą w kawiarniach i jest bardzo przyjemnie. Architektura tutaj akurat nie powala w tym miejscu, no ale cóż, przynajmniej jest jakiś fajny klimat. Przez to, że ludzie sobie chodzą po ulicy i nie ma tutaj tych samochodów i jest przede wszystkim cicho. Właśnie znalazłem chyba fajne miejsce, to znaczy nie to miejsce, bo to jest lodziarnia zwykła, natomiast miejsce w mieście, którego szukałem, miejsce z klimatem, z atmosferą. Dzisiaj akurat ta ulica jest częściowo zamknięta dla ruchu kołowego i wreszcie można pospacerować trochę w spokoju, bez tego ryku samochodów, posiedzieć w knajpie, napić się kawy, zjeść lody, polizać lody i pogapić się na ludzi, więc to jest akurat miejsce, które mi się podoba, którego szukałem i myślę, że też może Wam się spodobać, a tymczasem jakiś sorbet z gruszką całkiem niezły. Mój pobyt w Bukareszcie dobiega końca i staram się podsumować w głowie to, co tu zobaczyłem i moje ogólne wrażenia. Uciekam więc od głośnego miasta, by znaleźć chwilę spokoju w jednym z parków, a tych jest w mieście całkiem sporo. Moi drodzy, chciałbym podsumować ten wyjazd chodząc sobie po parku i oglądając ten wielki pałac prezydencki, który miał być symbolem siły państwa, a teraz w dzisiejszych czasach kojarzy nam się nie najlepiej z symbolem dyktatury.
To jest moja druga wizyta w Rumunii, pierwsza w Bukareszcie. Wcześniej byłem w mieście Cluj-Napoca, a film z Cluj możecie sobie tutaj obejrzeć, klikając na ten pasek. Jak mam podsumować ten wyjazd? No, Bukareszt jest specyficzny. Wszyscy mówili, słyszałem, że to jest Paryż wschodu, przyjeżdżasz i się zakochujesz. No, ja przyjechałem i się nie zakochałem, ponieważ jednak uderza mnie tutaj totalny miks starego i nowego, brzydkiego i ładnego. Architektura to jest totalny miszmasz, jest bardzo dużo ładnych budynków secesyjnych, część jest odremontowanych, część jest strasznie zapuszczonych. Do tego obok stoją jakieś potwory komunistyczne. Nie mówię, żeby u nas pięknie było, bo w Warszawie też mamy takie budynki, ale to jest jakoś bardziej ogarnięte. Natomiast tutaj mam wrażenie, że ludzie mało dbają o to, co jest dookoła. Jest dosyć brudno i ludzie są mało komunikatywni i no, trochę zamknięci w sobie. I to nie jest chyba kwestia braku znajomości języka angielskiego, ale po prostu są bardziej tacy z rezerwą. No cóż, mnie się podobało, aczkolwiek jeśli chcielibyście przyjechać i zobaczyć to, co się dzieje tutaj, połowa miejsc jest w remoncie, pozasłonięta i tak dalej, to może jeszcze trzeba trochę poczekać, bo za parę lat Bukareszt będzie wyglądał fajnie. Jest tutaj jeszcze wiele do zrobienia, ale trzymam kciuki i mam nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast można też odwiedzić kilka innych miast w Rumunii, mniejszych, które moim zdaniem są o wiele ciekawsze niż sama stolica. No ale jak to stolica, największe miasto, no wygląda jak wygląda. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za wspólną wycieczkę. Do zobaczenia w następnych filmach i trzymajcie się. Brunonson Live Mode On. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć! Znowu trafiłem na plan filmowy. Tutaj właśnie się coś kręci. Tam są ustawione kamery, światła, samochód i catering. I właśnie tutaj nie będę im przeszkadzać, bo pewnie kręcą jakąś scenę właśnie chyba w tej tutaj, w tej kawiarni. A tu mamy catering dla ekipy. Na razie robią jakieś zdjęcia, a później pewnie będą kręcić. Zawsze mnie to fascynuje, bo lubię oglądać jak to robią inni po prostu. No i właśnie pan mnie przegonił z planu filmowego, bo nie wolno tutaj im przeszkadzać.